Jakieś część skrętego strumyku. Zobaczymy, co to za ryby tu będą wychodziły. O, jest okonek. Jest okonek na start. Jeśli jestem ciekaw, co tu będzie wychodziło. Ja bym tu generalnie chciał złowić sirotkę. Jestem w sumie... Ale się zastanawiam, czy nie jestem pierwszy raz. Gdzieś w tych okolicach był łowione. Jak to tam leży, tak się zastanawiam. Tylko kręty, jak wiecie, jest przerobione, także do końca... Jak ja to łowiłem? Tu się zawsze łowiło. Ale to jakoś inaczej tu leżało, co? Te okolice? Na pewno to było to. To drzewo było jakby tu bliżej. I odtąd mniej więcej poławiałem, gdzieś dotąd. Tak myślę, dotąd. No, tu się jakoś tu łowiło. Także dobra, ja sobie spróbuję złowić jakieś sirotki w nocy. Może jakieś okonie będą brały. Także może coś się z tego typu uda nagrać. Jak na czacie chwilę patrząc tutaj, chwilę to widzę, że ktoś tu łowi klenie, krąpie. To taki typowy zestaw był, sapa nawet tu wchodzi. Dość typowo, nie? No ale zestawy typowo. Czerwony robak, tu był akurat haczek 12, to co wpadł ten okonek, ale tu mam 2,4. Tu mam też haczyk 22. Tu ryby nie ma żadnej, ale zobaczymy, co tu siedzi. Także ja się trochę pobawię. Spróbujemy złowić coś fajnego. Mam taki opór, to tylko kleń mógł dać. Może jakiś spinning jeszcze? Ale to najwyżej gdzieś tak w okolicach 6 rano bym musiał pomyśleć, żeby dorzucić spinningiem, bo teraz zanim zacznę coś próbować łowić, to ryby poznikają, nie? Dobra. Standardowo, pewnie wam w opisie pokazałem tam na początku filmu. 110, 104, 10 metrów mam klips. Jest to kolejne branie. Na razie nie będę zmieniał, później dam jakiś haczek taki normalniejszy, powiedzmy, na te sirotki, krąpie. A póki co to zobaczymy, co z tym okoniem. Może faktycznie okoń tu wychodzi. To można byłoby spróbować dać jakiś haczyk wielkości 1. Rosówkę i spróbować coś takiego też połowić. Dlaczego tu nie ma branić? Tak ja jeszcze troszkę zastanawiam. I w sumie nie widzę odpowiedzi. Haczyk, przynęta, ta sama co na tamtych zestawach, a środek ryby nie daje. Klasyka, nie? O, wykrakałem chyba. Kolejny okonek. To by się zgadzało z tym, co na czacie widzimy. Ktoś kiełba wyciągnął trofkę. Takie agresywne branie jak tam teraz? To raczej jest klenie. Chociaż może być... Przy tych linkach może być ten okoń, nie? To jest okoń. Ej, to muszę na Discordzie zaraz odpisać tobie. 1,1 kg okonie na haczyku 24. Ale tu haki wielkości 1 chcę zakładać, nie? Kto to tam pisał? Kto to tam pisał? Ty to tam już długo polujesz, nie? Rydzynka, tak? Dobrze przeczytałem. No jak ktoś coś by chciał, to na Discordzie piszcie. Już warto napisać albo komentarze pod filmami. To coś się pokombinuję. Czasem jak będę miał trochę czasu, to sobie wybiorę i poszukam, nie? Co gdzie łowić. Na razie co ja tu mam? Okonie, klenie i okonie. Ciekawe, że ta sirotka gdzieś będzie. A dobra, ja sobie postoję, pogadam, odpalę się, jak będę widział jakieś sensowne branie kolejne. Może przynętę zmienię. 21 jeszcze nie ma. Może coś się pozmienia. No minęło parę minut. Parę minut? Nie wiem, z minutę, dobra, z półtora. A to będzie co? Co to jest krąg? Krąpik 400 gramowy. No to nieźle. Tam jakieś branie, byle ta ryba nie spadła. Bo to konkret się tu wydarzył jakiś. Tylko na tych
kołowrotkach. Chociaż nie, to nie jest zwykły kołowrotek. Meteor to nie jest wcale taki zły. Nie przyglądałem się, jakie linki mam pozakładane na tych zestawach, ale one takie... No to jest kleń. One są takie, wiecie, zrobione pod łowienie raczej sirotek niż jakichś takich agresywnych ryb jak ten. Dobra, ale... Ja rzadko chodzę na klenie. Raz się wybrałem, byłem zdziwiony, ile można zarobić na kleniach. Jak oczywiście trofki wpadają, bo za trofki dosyć, wydaje mi się, dużo płacą. Z tego co pamiętam, to jest kolejny okoń. O, taki w sam raz pod żywca. Tam bym musiał chyba zmniejszyć hamulec dla bezpieczeństwa. To o tym pamiętajcie sobie. Ktoś tutaj na czacie widzę, jest sirotka złowiona pierwsza. Także ryby takie, które widziałem. A tu coś mam. Które widziałem. To jest chyba jazgarz. No to są łowione. Zaciekawił mnie ten temat tego okonia, bo często jest miks, ale dużo małych wychodziło, a te tutaj nawet takie coś tutaj z tego da się ukleić. Taki kilogramowy, że faktycznie ta rosówka jakby była. Mógłby na tym jednym zestawie wrzucić inną przynętę, tylko to jest problem tego typu, że co się stanie, jak nie będą brał inne ryby. A bym jednak chciał łowić. Chyba, że tego czerwonego robaka dalej zostawić i dać większy haczek jakiś. Albo dopiero znowu z rana popolować. Nie ma nic, spuszyłem. Z rana popolować na tego okonia i klenia ewentualnie czymś większym. To jeszcze pomyślę. Już nawet nie zdążyłem włączyć nagrywania. Mówię, co to się dzieje? Takie uderzenie, jakby to jakiś miętus miał być. Tak to biło. No to jest kleń. I to też konkretny, kolejny konkretny. Dosyć sztuka taka pewnie 1 kg plus. No. Na haczyku 22. Tak powiedziałbym, że dość niespodziewane. Chwilę temu tutaj wpadł okoń taki o 600 gramowy. Jak haczyk 12 to taki w miarę rozsądny, z tym, że nie no, chciałem powiedzieć, że na krąpie były problem, o ile aktywnie biorą krąpie, bo się z reguły haczek wielkości 20-22 ustawia. Ale jak się to ma do haczyka karpiowego, jak się łowiło na klasyczny włos z 2 kulkami, śmietaną na przykład, albo łowi się jeszcze co, crème brûlée, śmietana, tak? Albo drugi zestaw był czerwony robak, kulki proteinowe, czerwony robak, ochotka, coś takiego często się używało. To właśnie to jest dziwne. A tu ktoś złowił kolejną sirotkę na czacie. Także ta ryba tu jest, ale na razie nie u mnie. No może coś ciekawego tu będzie. O, klenisko. Ciekawe, co tam jest na tym prawym. Coś tam wyciąga ten zestaw. Dobra. Zobaczymy zaraz, co to jest. Kolejny pewnie kleń, albo okoń. Niczego innego się nie spodziewam przy takim obciążeniu. O! Ale leszcza się nie spodziewałem. Czy w tych okolicach gdzieś kiedyś był leszcze nagrywany, tak się zastanawiam. Gdzieś pamiętam, ale chyba... No to niewielka różnica tutaj chyba. Właśnie tam, gdzie na początku biegałem za tym krzakiem. Tak mi się wydaje, że ktoś kiedyś coś próbował. Gdzieś tam parę miesięcy temu widziałem. Bym się wcale nie zdziwił, jak on tutaj gryzie na coś takiego typu, nie wiem, pęczak. Albo ciasto czosnkowe. No coś tu ładnie kija powyginało. Zobaczymy, co to jest. Kolejny kleń. To jest jakieś fajne wydanie. Ale w związku z tym, że dalej klenie wyskakują na czacie, to ja spróbuję coś z spinningiem jeszcze połowić dla was. Oj. Myślałem, że zerwę. Bo na shifcie to zwijam.
Kolejny leszczyk. Kolejny leszczyk. Możecie spróbować. Komuś by coś wyszło, znalazły tu przynętę na aktywny połów tego leszcza, to dajcie znać w komentarzu. Przyda się dla reszty społeczności na pewno, nie? A ja muszę pomyśleć, jaką tu wędkę użyć. Taką, która lata, ale nie kosztuje za dużo. Co to jest? Jakie to miało możliwości? Żeby było wesoło i radośnie. 2 do 10 gram, 3,9. Dobra, robię to dla was. Zobaczymy, jak to będzie latać i co się wydarzy, jak coś ugryzie dużego. Fluorokarbon mam przypon, dobra. Zwijamy to chwilę. Prędkość jakąś ustawię sobie, nie wiem, 14 myślę. Po tokonie to było dobrze, 12. Klenie raczej lubią szybciej, ale dobra. Jak coś mi się uda ustalić, tak 100% będę pewien tego, jak to rzucać, to wam zaraz to powiem. Oho, uderzyła ryba. Ej, szkoda, że w sumie nie nagrywałem, by się usłyszeli, co się działo z tym kołowrotkiem. Po uderzeniu takiego klenia, a co się wydarzy, jak wpadnie coś większego, to będę żałował. Dobra, ja dalej mam prędkość taką. Ej, nie to miałem zmniejszyć, tylko hamulec miałem zmniejszyć. Także prędkość mam 12 i zmieniłem przynętę na speakera 2.16 tego tutaj czarnego z kropkami. Zaraz tu przy brzegu uderzył ten klenik. Także pytanie, czy to też jest dobre na okonie? Przydałoby się. Skoro biorą, to przydałoby się, żeby też brały. Wydaje mi się, że to trochę za szybko jest zwijana ta przynęta jakoś tak na wierzch. No dobra. Wrócę do was, jak coś złowię ciekawego jeszcze. Ej, mogłem poczekać. Znowu, nie? Gdzieś w okolicach, tak jak teraz o tam pokazuję, to w tych okolicach zaczepił się jazik. Tam jest branie. To może tak bardziej wzdłuż to od razu prowadzić. Gdzieś jak ta zieleń jest, to te ryby tam atakują. Możemy zawsze prędkość trochę zwiększyć. 16 myślę, że też będzie. Też będzie dobrze. Ten zestaw to będzie wesoła akcja. O i będzie wesoło. Dobra, ale na gruncie wam te rybki pokazałem. Na spinningu też się udało pokazać, także jestem zadowolony. Nie ma co też przedłużać, bo ryby jakie są, takie są na tym łowisku. Co to jest? Myślałem, że jakaś sapa płynie. Także ja jeszcze może sobie po chwilę postoję. Tej sirotki nie dostałem, co chciałem, ale trzeba korzystać z tego, co jest. Jest taki spocik okoniowo-kleniowy, mocno kleniowy przede wszystkim, wydaje mi się. Tylko koni kilka jest ciekawych, ale przede wszystkim tego klenia dużo, nie? No i dużo. Kolejny. Z taką wędką to trzeba będzie biegać, jak wpadnie jeszcze większy. Dobra, ja sobie jeszcze wtedy rzucam. Od razu w razie co trzeba hamulec zmniejszyć. Daleko nie trzeba tego rzucać, widzicie? Tylko gdzieś tu za tą trawę i tak prowadzić. Dobra. To się widzimy za chwilę. Chciałem powiedzieć, że jakiś kleń mały płynie. No, w ogóle się chciałem odpalić dla statystyki. Słuchajcie. Jest boleń. Miałem takie 2 okonki na tym tutaj. W sam raz, patrzcie, przekraczają wagę, żeby nie były żywcowe, nie? To jest właśnie typowe w tej grze, jak na złość. Także okońki też mi się udało złowić takie małe tu na spinie. Ciekawe jak byłoby jeszcze właśnie rosówkę, jakiś zestaw na grunt rzucić większym hakiem i rosówką, żeby to sprawdzić. To może jeszcze spróbuję, bo już tak się zastanawiałem, czy to przypadkiem nie kończyć. Bo spróbuję jeszcze jakiś film dzisiaj inny nagrać. O ile coś by się udało, to pewnie to jeszcze wam pokażę, oprócz tego krętego strumyka. Ale póki co
Dobra, spróbujemy wyciągnąć to. I za chwilę, jeszcze na chwilę, rzucę sobie rosówkę do wody i zobaczę, może coś bierze innego. O, w sam raz coś bierze. Dobra, ja to miałem schować. A to będzie tylko przeszkadzać, a tam jeszcze mam do sprawdzenia tamten zestaw. Czy tam coś siedzi na tym tam prawym kiju. Tu jest ładny okonek, zobaczcie, i to takie okonie potrafią kolejne ponad kilogramowe. Tu na tym haczyku 22-24. Dobra, tu są te wędki. No mógłby być. Haczyk 7. Tylko pozbędę się tego koszyczka, dobra, niech tak leży. Tam, nie wiem jaki klip zrzuciłem nawet. A tu nic nie ma, dobra, to ja sobie przerzucam te zestawy, jeszcze chwilę postoję, zobaczę, może jakiś wpadnie okoń. Dobry, na wybranie widzę na lewym zestawie, chyba tam coś się tam wydarzy. Na lewym, a tymczasem jest to, czego oczekiwałem. Jest to, czego oczekiwałem, jest okonek tutaj. No, klips 10, haczyk 1, rosówka, a tam to był chyba ten pierwszy, co rozstawiałem przy was, no to był haczyk 7 i w ogóle to mam prosty zestaw gruntowy, no bo to są zestawy takie bardziej ustawione pod jakieś tam okonie nie, chociaż okonie na prostym, znaczy im to nie przeszkadza, ale to raczej zestawy były pod węgorza. No ale też biorą. Także jak ktoś by chciał sobie zaliczyć trofkę okonia, całkiem możliwe, że właśnie taki zestaw haczyk 1, rozmiar i rosówka i też wam to da tutaj. No, ładnie to ugryzło. Ładnie to ugryzło. Co to może być na tą rosówę, co? Karp? Czy ja widziałem karpia? Zapomniałem, nie? Karpie też lubią rosówki. Dobra, dość rzadka ryba, żeby ją złowić tutaj nakrętem. A ja dostałem karpia. No to wesoło. Okej, czas to sprzedać. Tu nie ma czego za dużo oczekiwać, nie? Tak naprawdę. To mi się wydaje właśnie idealnie 20 gram. Ja z tych tutaj to już nie będę nic miał. Może jakieś krąpie były. Pojedyncze sztuki. Co my tu mamy? 83. No, takie ryby, takie łowisko w sumie, nie? Ale to też nie jest najgorzej. Same te klenie całkiem fajnie płacą. Okonie myślę, że do zaliczenia. Leszcze możecie spróbować, może na jakąś przynętę konkretną tam się da coś połowić. Nie będę już testował, ale jak komuś się chce, to napiszcie w komentarzu dla reszty ludzi. Przydałoby się takie informacje, co można tam połowić, nie? Faktycznie. No ale klenie są, okonie są przede wszystkim. No i co? No i ten karp był tam. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym filmie.